Cieszę się bardzo, żeście przylecieli. Cork, miejscowość, w której urodził się Rory Gallagher, jeden z moich ulubionych gitarzystów bluesowych, Irlandczyk. Także bardzo mi miło, cały szacunek i chapeau bas, czapki z głów po prostu. I teraz na głowę. Zapraszamy na odcinek. Dziękuję. Pa! A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Leszku, od kiedy zbierasz płyty? Standardowe pytanie, jak zawsze. Pierwszą płytę, którą kupiłem, to była druga płyta Czerwonych Gitar. To był, już nie pamiętam, w dniu ukazania się. Kupiłem ją w Empiku w Kaliszu. Dostałem pieniądze od rodziców, żeby kupić jakieś obuwie sportowe, a idąc do miasta, zamiast do sklepu obuwniczego, poszedłem do Empiku przy Alei Wolności i zakupiłem drugą płytę Czerwonych Gitar. I to był mój pierwszy zakup płyty winylowej. Niestety tej płyty nie mam, bo gdzieś się mi tutaj z tego, ale to i od tego czasu zaczęło się jakieś zbieranie, bo to brat zbierał, ja zacząłem zbierać. To była pierwsza moja płyta, którą udało mi się kupić wiele dekad temu. Ja pamiętam ten sklep na Grodzkiej, nie na Grodzkiej, na Grodzkiej to jest Wojtek, na Śródmiejskiej. Na Śródmiejskiej był. To była księgarnia muzyczna i tam była księgarnia z książkami i płyty też były. Były, tak. Potem były jeszcze przy ulicy jeszcze tej, przy Górnośląskiej był jeszcze też był jeszcze był Empik. Potem był Jasiu Cegiełka ze sklepami, także trochę Tak. tego było, a teraz... Cegiełkę pamiętam, właśnie ten sklep, to chyba ten sklep pamiętam najbardziej, jak pierwszą płytę kompaktową tam kupiłem. Oryginalną, mówię o oryginalnej płycie. I pamiętam, że tam zawsze na wystawie były takie fajne kasety VHS z koncertami. Były, tylko, że on miał zawsze oryginalne. Tak, oryginalne wszystkie. Tak, i one po prostu w tych latach 90. Więc tak, ale one w latach 90. to kosztowały absurdalne kwoty. Ale bo to były oryginały. Ale te emocje były większe i Tak. dla takich przyjemności trzeba płacić. Tak, i ja dzisiaj, jak na przykład jeżdżę na targi Staroci, to mam całkiem niezłą pamięć fotograficzną i pamiętam, co było nieraz na wystawie i teraz to kupuję za parę złotych. Ale pamiętam tam, kurczę, te kasety VHS, ja pamiętam, jak chorowałem, tam był taki VHS o generale Andersie. Jeszcze jedna księgarnia muzyczna była za mostem kamiennym za nas. Po prawej stronie, tam przed Zamodą Polską, tam była też taka świetna księgarnia, to moja koleżanka prowadziła. I tam był fragment muzyczny taki w tej księgarni był. I oni robili pierwsi chyba spotkania z artystami. W latach 90., jak podpisywali płyty, kasety, bo opowiadałem Maćkowi dzisiaj, jak byliśmy na spacerze po Kaliszu, przechodziliśmy obok i mówiłem Maćkowi, że tam byłem na spotkaniu z zespołem Big Cyc i mam jeszcze kasetę Nie zapomnisz nigdy z autografami. Właśnie zdobyty w tamtym sklepie. Tak, tam sklep był. A dzisiaj tam jest chyba torebki, widziałem. Tak, są torebki, a gdzieś to była księgarnia jakaś, głównie taka właśnie muzyczna i tam jeszcze z książkami. To taka. Ale wracając do wątku tych czerwonych gitar, to od tego momentu zaczęła się Twoja pasja do płyt winylowych? Pasja, zbieranie, bo to też brat mój zbierał i ja i tak żeśmy się jakoś uzupełniali. Potem przyszła moda też na kompakty, na kasety i to tak się wszystko w zasadzie ciągnie już aż do dzisiaj. Dużo tego masz? Nie wiem, nie liczyłem, ale cieszę się z tego, że mam i lubię wracać do tego, nawet czasami świadomość, że można zawsze, jak przyjdzie ochota, włączyć płytę, posłuchać i te emocje, które idą z tej płyty, to jest, to słuchanie płyt to jest magia w ogóle i oczywiście jeszcze w towarzystwie to jeszcze jest większe, to już jest po prostu szczęście, które dominuje wtedy. Ty masz trochę większą powierzchnię do przechowywania płyt niż ja. Ja już się łapię na tym, że denerwuję się na ilość płyt, które posiadam. Ale największą radochę mi sprawia to właśnie, że mogę taką starą płytę, którą nie wiem, kupiłem parę lat temu, gdzieś z półki wyciągnąć, położyć na talerz gramofonu, bo mi się przypomniało, że ją posiadam i jest radocha, że to zagra. W zasadzie są to takie obcowanie właśnie z muzyką, ze sztuką, powoduje to, że się po prostu uciekamy od tej pompatyczności życia codziennego i to jest dobre. To kultura muzyczna inna powoduje, że stajemy się bardziej otwarci, bardziej po prostu odbieramy rzeczywistość i to jest chyba ważne. Nawet słuchanie samemu daje też po prostu takie różne emocje. To chyba słuchajmy tej dobrej muzyki. Każdy, ja tam nie krytykuję, co kto słucha, każdy ma swoje wszyscy mają swoje gusty.
trudno krytykować innych, że słuchają czegoś innego, ale dobrze, żeby słuchać i wydobywać z tego jakieś po prostu takie wartościowe rzeczy dla nas. No my jak tylko tu weszliśmy, to już było słychać muzykę. Tak, jak tak, tylko zanim zaczęliśmy nagrywać, to już pokazywałeś nam, to jest dobra płyta, to jest bardzo dobra płyta, to teraz odkryłem. Tak mi się wydaje. Staram się czasami te najlepsze perełki to oczywiście z kolekcji wam pokażemy za chwilę, jak nam Leszek pozwoli. Ale nie tylko masz winyle, ale też i CD-ki, tak? Bo... Tak. A czego częściej słuchasz? Znaczy się znaczy to po prostu różnie, w zależności do płyty winylowej to trzeba po prostu mieć, że tak powiem, trzeba przysiąść, poświęcić więcej czasu, więc jak mam więcej czasu to tak, a jeśli coś tam staram się raczej tylko słuchać, bo po prostu no, nie mam takiej podzielnej wagi, żeby pracować i zarazem po prostu słuchać, jeśli pracuję to ewentualnie słucham z jakiegoś streameru tylko, ale jeśli już słuchać i po prostu delektować się dźwiękiem, to rzeczywiście albo przy tym jak już chcę tą magię mieć, to oczywiście płyty, a jeśli czasu trochę mniej, no to staram się po prostu z kompaktów, które też no, mam dość dużą kolekcję. Ile to po prostu nie wiem. Też mam dość dużą kolekcję kaset jeszcze około 500 czy nawet więcej, ale część wyjechała w góry, także tu zostały tylko odrobina tego, co. Czyli dla Ciebie nie ma różnicy co do nośnika, z czego słuchasz? Znaczy preferuję oczywiście winyl, bo to jednak powoduje, że staramy się no, bardziej skupić na tym, mamy tą okładkę, można zobaczyć, można się delektować tym, co tam jest. Ale również też jeśli kompakt jest dobrze nagrany, ma się odpowiedni sprzęt do tego, ten dźwięk no, jest troszkę inny, no, może nie taki ciepły, nie tego, ale ważne, żeby jednak tą muzykę przeżywać, czy rockową, czy jazzową, czy tam bluesową, czy nawet klasyczną, to jest istotne, żeby jednak umieć cieszyć się tym dźwiękiem i tym, co jest na tej płycie chyba. A u Ciebie ewolucja, jak na przykład wyglądała muzyczna? Ja Zacząłeś od tych czerwonych gitar. Zacząłem od muzyki polskiej, od muzyki big beatowej, jak to tam kiedyś nazywano, czy mocne uderzenie wcześniej. Potem była muzyka rockowa, czyli to taka klasyka, co tam już nie będę wymieniać zespołu, bo to klasyka każdy zna. To już każdy zna. Potem się zafascynowałem muzyką irlandzką, także zarówno... No ja Cię poznałem właśnie z tej kultury irlandzkiej, którą promowałeś. Ja tutaj jeszcze chodziłem do liceum, pamiętam imprezy, które organizowałeś. Tak, to właśnie w Bece na Zawodziu były imprezy, takie weekendy celtyckie i tam starałem się ściągać zespoły, które grają właśnie muzykę celtycką, ogólnie rzecz biorąc, czyli to było... Raz nawet piwo wygrałem na Twojej imprezie. To się nie znali, więc wszystko było... Tak. Pamiętam, że pamiętam do dziś to pytanie, gdzie najdalej poza Anglią, tak, jest robiony Guinness, czy tam poza Irlandią. I to było w RPA, że mają. Pamiętam, że dostałem butelkę wtedy gratis. No, ale to też właśnie była muzyka szkocka, była właśnie irlandzka, była bretońska. Później po prostu... Lubisz folk generalnie, tak? Tak, folk polski, taki folk miejski nawet, także też kolekcjonowałem płyty. Potem do tej pory mnie zafascynowała muzyka po prostu bluesowa i taki rzadko puszczana u nas po prostu taki dirty blues, ten brudny blues, który przez to, że teksty tych piosenek były takie dość inne niż większość, to rzadko jest puszczana ta muzyka, ale blues ogólnie, czy ten po prostu taki z Delty Mississippi, czy tam współczesny Czagowski, to tak. No, ostatnia dekada to zafascynowanie taką trójką wybitnych dla mnie muzyków, czyli Frankiem Zappą, kapitanem Beefheartem, bądź co bądź koledzy ze szkolnej ławy i również Grahamem Bondem, takim właśnie brytyjskim bluesmanem. Oraz muzyka klasyczna, szczególnie muzyka barokowa, która po prostu, no, której się nie da się przejść obojętnie. To ona po prostu mówi: weź tą płytę i słuchaj mnie, bo to są takie dźwięki, także też po prostu muzyka klasyczna jak najbardziej, także wszystko teraz się jakoś mierzy, od nastroju, od sytuacji, od dźwięku i od dnia po prostu no staram się dobierać to, co mi teraz, co tam... Jak byłem nastolatkiem, to też trochę dzięki Tobie poznałem muzyki, bo słuchałem Twojej audycji w Radiu Centrum. Ach, miałem taką audycję, która się nazywała Folk Nocą. Dokładnie. Folk Nocą. Jeszcze pamiętam, był w Krotoszyn Folk Festival. Folk Festival to prowadził Sienkiewicz chyba i on miał taką muzykę głównie by też folk słowiański, a ja głównie puszczałem muzykę irlandzką wtedy. Tak.
Pamiętam, że u Ciebie pierwszy raz usłyszałem Karam to Hill. Tak, i to był ja tą audycję miałem 3-4 lata, to były takie audycje autorskie, to był taki tydzień, jak powstało Radiocentrum, był tydzień po prostu, każdy dzień był inna muzyka. Ja właśnie miałem folkową, koledzy mieli classic rock, był po prostu muzyka klasyczna, rockowa, był progressive, także każdy dzień był, można było sobie z tą. No i to były świetne czasy, gdyż nie było jeszcze dostępu do jak teraz jest przez internet, także trzeba było szukać tego wszystkiego, ale naprawdę sprawiało tą przyjemność, jak można było puszczać, jak jeszcze ktoś słuchał, się okazuje, to dobrze, bo te audycje gdzieś są tam w którymś wymiarze, one wrócą do nas kiedyś, tylko nie wiem kiedy jeszcze. No, ja myślę, że radio ma zapisane gdzieś. Chyba, znaczy ma wszystkie audycje, nasze audycje ma zapisane kolega Dąbrowski po prostu z Ostrowa, także ja się będę do niego uśmiechać, może uda się po prostu od niego coś tam wydobyć. Wtedy na swoją stronę tak, zamieścisz na swojej stronie, której adres możesz już podać. Możesz podać adres swojej strony, bo tam publikujesz dużo rzeczy. Tak, no ale to można na Facebook wejść i wpisać imię, nazwisko moje, tak żeby sobie wyskakuje, tam staram się po prostu sporo Ja podam Wam ten link w opisie. Podać link, także można puszczać, staram się po prostu to, co mnie interesuje, czy z tych różnych po prostu tych moich. A gdzie obecnie na przykład kupujesz płyty? U Wojtka, który tutaj jest z nami? Który jest tutaj, Wojtka. Staram się też jeździć po giełdach różnych ruszniastych. U Wojtka jeszcze mam taki miły sklep w Krośnie, pana Przątka, który ma rewelacyjny ten. I też z internetu, no po prostu tak jak wszyscy, ale tu polecam, sklep Wojtka jest najlepszy, obsługa jest świetna. Jak ktoś wyjdzie, nie może wyjść, nie kupić co najmniej jednej płyty, bo to grzech. Tak, chociaż Wojtek jest taki wycofany, nie? Nie jest takim typowym handlarzem. No nie bo wciska, nic jest nie kolekcjonerem, wciska. Tak samo nasze Więc woli, żeby ktoś nie kupił, żeby jemu zostało. No ja też uważam, że te nasze spotkania są takie raczej bardzo, jak się oczywiście kolekcjonerskie, czyli można coś wymienić, zamienić, a zarazem też kupić, sprzedać, ale raczej chodzi mi o jakąś wymianę, o możliwość po prostu porozmawiania i przy okazji kupienia, ale to o to chodzi, tak. żeby to się rozwijało na tych różnych etapach, nie? Także no. A skąd ta miłość do Franka Zappy? Bo to się rzadko spotyka. Bo to dla wielu krytyków muzycznych on był nierównym artystą. Były lepsze, gorsze okresy. Jak każdy muzyk, ale ale tu mocno krytycy muzyczni. Tak, ale jego wszechstronność jako też wirtuoza, a zarazem jego zainteresowanie muzyką klasyczną, szczególnie po prostu Strawińskim, Dworzakiem, czy jego współpraca po prostu dla mnie z rewelacyjnym dyrygentem żyjącym i tworzącym teraz Bolios. To jest naprawdę najwyższa półka, łączenie po prostu muzyki klasycznej, zmiany tempa, zmiany nastrojów. Po prostu te płyty żyją, one mają ducha i wydaje mi się, tylko rzeczywiście trzeba zacząć słuchać od tych łatwiejszych płyt, tych takich na przykład Apostoł, który jest taką bardziej dostępną i potem no, można wszystko kolejne wgłębiać się bardziej. Wgłębiać, no ale to już każdy musi indywidualnie po prostu dojść do tego. No ja kolekcjonuję płyt, mam dość dużo Zappy. A to pokażemy. Czekam, żeby właśnie wszystkie chyba nie skolekcjonuję, bo łącznie nagrał 63 płyty, to jest dużo. Ale którąś już z tej części mam. To ja kolekcjonuję płyty Herbiego Hancocka, który nagrał podobną liczbę, jak nie większą nawet. Oj, jeszcze mi... Uważam, że mam dużo, ale jak wchodzę sobie na Discogsa, widzę, że mam nadal mało. Ale jest cel, trzeba do tego dążyć. Tak. Znaczy te które chciałem bardzo mieć z tego okresu, który najbardziej mnie fascynuje i mi się podoba jego muzyka, no to już mam, tak? A teraz już sobie tak dokładam. Tworzenie kolekcji jest czymś po prostu, że tak powiem, cudownym, świetnym, bo daje nam jakieś poczucie swojej wartości też między innymi, także to tylko polecamy, żeby właśnie w te wartości pójść, nie? Tak, no, ja już trochę zdradziłem, Oleszku, że radiowiec, pasjonat, kolekcjoner, ale tego nie wiecie, archeolog. I regionalista jeszcze. I regionalista, tak. No to dzięki niemu w Kaliszu jest coraz więcej zabytków odkrytych. Zabytków, a po drugie też właśnie miłośnik kultury celtyckiej, irlandzkiej. Też tutaj jakoś się to wszystko
przeplatało jakoś tak i niestety szkoda tylko, że człowiek ma już swoje lata i już po prostu czas płynie, ale cieszę się, że możemy porozmawiać i powspominać tych dobre czasy, kiedy się robiło na przykład koncerty tutaj w pubie Beka, robiło się 3-dniowe spotkania z muzyką irlandzką, to z konkursami, z tym, no już czegoś takiego nie ma. Nie ma, no bo ja też, nie ma, no, jak wspominam to, no to są takie miłe wspomnienia. Także to wszystko jakoś tak funkcjonowało. Jest jeszcze moja działalność na zawodzie, gdzie też po prostu sprowadzałem zespoły właśnie takie folkowe polskie, czy tam irlandzkie, Kontakt, potem koncerty, które robiłem na dworcu PKP w Kaliszu, to też też był taki moment. Też świetne koncerty, no, jeśli udało mu się dostać pieniądze, to rzeczywiście były. Tam gościliśmy różnych artystów po prostu i rzeczywiście każdy jak odjeżdżał, tą atmosferę, klimat z tych no, były osoby, które dzwoniły do mnie, że chciałyby tam zagrać. No niestety na razie jest przerwa. Może kiedyś się uda wrócić. Także to podobnie jest jak z Festiwalem Pianistów Jazzowych, który też ma taką renomę i obróz legendą. Taką dużą, że... Tak, no ja też staram się czasami bywać, bo w zależności od tego, czy się uda tam kupić bilet, czy nie. Także jest to też, można powiedzieć, święto Kalisza, można powiedzieć. No, Kalisz to zresztą ile płyt winylowych wyszło z tych koncertów. Tak, także jutro będą puszczane, mam nadzieję, też na tych naszym spotkaniu, na które po prostu zapraszamy. Nie? Tak, Chwila dla winyla. Odcinek się ukaże pewnie po imprezie, ale też będzie relacja z imprezy. Więc jak ktoś nie przyjechał, to będzie wiedział, że za rok się musi pojawić. Koniecznie, także będziemy mieli na tym spotkaniu będziemy mieli oddzielne pomieszczenie, gdzie ustawiony sprzęt i tam będą głównie puszczani wykonawcy, którzy występowali w Kaliszu, grali w Kaliszu. Lub są związani z Kaliszem. Są związani z Kaliszem, także po prostu całe szczęście, że coś takiego udało się zrobić. No kurczę, jak to jakoś dziwnie jakoś spotkaliśmy, złapaliśmy i coś poszło. I coś poszło, a wszystko ściąga nasz Wojtek. Tutaj wszystko dla Wojtka, który się ukrywa z tyłu kamery, podgląda nas tylko, czy jest kadr ładny i kiwa głową, jest okej. Jest dobrze. Także ja tylko zapraszam do przeżywania tej muzyki, bo mówię tutaj, te dźwięki, które po prostu my puszczamy, to jak właśnie pisał taki ulubiony filozof Cioran, że po prostu muzyka to jest właśnie, to jest po prostu dla ludzi poronionych szczęściem, czyli ci, co są szczęśliwi, słuchając tej muzyki, potem do niej wracają i to jest istota tego wszystkiego, nie? Moi widzowie bardzo uwielbiają dowiedzieć się takich ciekawostek zawsze o kolekcji. Najdroższa płyta, płyta, którą chciałbym zdobyć, a nie mogę zdobyć. No pewnie takie rzeczy posiadasz. No są za nami jest trochę płyt, tu są te płyty wszędzie porozkładane. Znaczy, ja mogę tutaj zacząć od mojego ulubieńca, to zaczniemy, może pokażemy moją kolekcję właśnie Zappy, ileż tego tutaj mamy. Trochę tego jest, to są wszystkie płyty Franka, który na pewno gdzieś na górze się cieszy, powiedział, że jest gość, który coś takiego zbiera. Proszę bardzo. To jest tylko Frank Zappa tutaj. Wojtek nie wierzy, że aż tyle tego jest. Dzisiaj jedną płytę widziałem u Wojtka, ale pewnie ją posiadasz. Mam, tak. Mam. I potem też rzadka kolekcja kapitana Beefhearta też po prostu. Też jest po prostu tutaj kapitan Beefheart. Też rzadka kolekcja, bardzo. To jest fajne wydanie z Music on Vinyl chyba, nie? Tak, to fajne wydawnictwo. Także też polecamy, koniecznie. To pokażmy do kamery bardziej. Kapitan Beefheart. Polecamy. Oraz zresztą trudno kupić i poluję teraz na płyty Grahama Bonda, ale są prawie nieosiągalne na winylach. Może mi się uda. Mam tylko jedną chyba z Bakerem, zaraz pokażę. To ja przytrzymam. Albo odłożysz, tak? Odłożymy tutaj. Dobra. To jest jeszcze, to. Strawiński Dworzak, to jest tego. I to jest właśnie Graham Bond, Jake Blues, G. Baker i to właśnie cały czas poszukuję płyt właśnie Grahama Bonda, które jakoś mnie... Ale szukasz tylko w Polsce? Nie szukam wszędzie, ale po prostu na różnych portalach i po prostu nie ma żadnych wznowień, są na kompaktach, które mam, a na winylu jest problem. Nie ma. Może no muzyka dość trudna, to taki blues rock świetny. No, Graham Bond też łączył różne tutaj style, także też po prostu polecam. No a to
z takich moich, też duża kolekcja płyt po prostu tych, to odłożymy tutaj, duża kolekcja płyt tutaj folkowych. Dość, no tak, no bo jesteś specjalistą od folku. To też kiedyś tego, też mój ulubieniec ostatnio miał urodziny, to jest po prostu Van Morrison. Świetna płyta. Artysta zupełnie niedoceniany w Polsce. Niedoceniany, a teraz miał 3 dni temu chyba 80. urodziny jego były. Także też naprawdę to jest jego pierwsza płyta i rewelacyjna, także trzeba się też... Poeta irlandczyk z Belfastu, potem, tu może pokażę, to jest świetny zespół, szkocki zespół Battlefield Band, świetny brytyjski zespół Steel Ice Band, też mam ich sporo płyt, Silly Wizard, szkocki zespół, naprawdę świetny, Planksy to jest też irlandzki, to jest cudowna, i oczywiście Chieftainsi, którzy też tutaj cały czas się umieścili. Chieftains. Także trochę tej... Ja to w sumie nie oceniam, która jest najdroższa, bo nawet nie pamiętam... Ile płacisz? To jest nieistotne dla Ciebie. Bo to nie jest istotne. Ważne, że to tutaj chyba moja kolekcja mojego ulubieńca też właśnie dirty bluesowego, też taką kolekcję, to jest Burnside'a. Trochę tych płyt mam. To jest Burnside. To też kupowane... Paul Jones to też jest Dirty Blues, też właśnie z Dirty Burnside oraz Junior Kimbrough, to jest też po prostu taki Dirty Bluesowiec, świetny muzyk. To z takich... Także trudno mi powiedzieć, które są tego, ale wszystkie są świetne. Mam też dużą kolekcję płyt po prostu węgierskich, bo też lubiłem muzykę węgierską. Jeździłem swego czasu do Instytutu Kultury Węgierskiej do Warszawy, gdzie kupowałem na gminie płyty. Mam też Omegi, mam po prostu... Ja widziałem Lokomotiv. Lokomotiv, mam też po prostu Toloczaj Trio. Jest tego dużo i też oczywiście moja też taka... to jest taki późniejszy ale też Omegi też tutaj są wszystkie, tylko teraz patrzę, żeby tu... I oczywiście płyty też muzyka jazzowa, jak najbardziej, która się tutaj u mnie muzyka, którego uwielbiam, Mark Lanegan. Taki po prostu wokalista, on w Polsce często przebywa, wokalista zespołu Screaming Trees. Potem zaczął karierę solową. To jest chyba jego ostatnia płyta, którą jeszcze za życia jeszcze została wydana. Polecam tego muzyka, Mark Lanegan. Takich. A tutaj masz płyty przygotowane. To są płyty przygotowane na słuchowisko już, które będziemy mieli. Już niedługo. Bo Leszek prowadzi słuchowiska winylowe. Tak, robimy słuchowiska, które może jeszcze tak troszeczkę z innych klimatów, The Cult, który uwielbiam i to jest chyba moja ulubiona płyta. Moja też ulubiona. Dlatego jak wszedłem i zobaczyłem ją, dotknąłem, mówię, reedycja i zapytałem, czy na niebieskim, czy na czarnym winylu, ale sprawdziłem czarny. Czarny, tak. Jeszcze z takich, no i to oczywiście tutaj z takich rarytasów to też... A byłeś w Poznaniu na koncercie? Nie byłem i żałuję. Ja widziałem ich w Progresji, na letniej scenie Progresji w tamtym roku. Też, w kapitalnej formie, Ian. Nurt. Polecam zespół Nurt, oczywiście poznański zespół Stres z reedycji. Są to po prostu świetne kapele. Można jeszcze te płyty kupić chyba prawdopodobnie. Z Kameleon Records już jest problem chyba, z płytami gdzieś tylko w internecie, na portalach. To się szybko sprzedaje, bo to nieduże nakłady są. Takie są też audiofilskie, można powiedzieć, nie? Tak, ładne wydania, bardzo ładne wydania. To już położymy tutaj. Oczywiście Dylana, którego też lubię. Też mam tutaj sporą kolekcję Dylana, Dorsi, ale też chciałem, co tu jeszcze z takich troszeczkę właśnie jazzowych, Harry Mulligan, także jest tego dużo. Taka klasyka jazzu. Jest klasyka jazzu, tak. Klasyka jazzu jest oczywiście. Bo tak jak patrzyłem, to ty Fusion nie masz. Proszę? Fusion nie. Fusion też mam. Też? Bo ja to jak patrzę nie, ale widziałem jakiś free jazz, dużo free jazzu było. Jazz, na kompaktach też jest także, także trochę tego jest. Świetny gitarzysta jazzowy Corel, naprawdę. Larry Coller, świetne płyty.
To jest bardzo dobra, to jest pierwsza jego płyta. Tutaj wokalizę jeszcze robi jego małżonka, tutaj śpiewa, tak po prostu kupować i słuchać. Nie ma Miód dla uszu. Proszę? Miód dla uszu. Miód dla uszu, tak. Ja jeszcze tylko wspomnę o tych Twoich słuchowiskach, tak, bo to jest niebywała rzecz. Raz w tygodniu? Nie. Słuchowiska mamy po prostu organizowane. To jest różnie. Mamy raz na 2 miesiące, raz na 3, to po prostu różnie. Organizujemy je teraz w Akceleratorze Kultury Nowy Świat 2A i tam robimy to w trójkę. I puszczamy po prostu albo teraz mamy troszeczkę, ja będę puszczać bluesa, kolega Wojtek i kolega Adam będą puszczać po prostu najpiękniejsze głosy kobiece muzyki rockowej, a mamy też słuchowisko w listopadzie. Ja bym chciał puścić artystów z tak zwanej grupy 27, tak zwana po prostu ten, 27. Grupa 27, czyli tych artystów, którzy odeszli. Także to taka będzie pamiątka, bo to będzie listopad, to byśmy chcieli jeszcze puścić, a też prawdopodobnie będziemy mieli audycję jeszcze też mieli w Komodzie, jeśli się wszystko dobrze z tego, ale to wszystko jest na razie dogrywane. Czyli ty mocno promujesz tutaj ten winylowy. No staramy się, jak tylko. Cieszę się, że też przychodzą ludzie i też kiedyś miałem słuchowisko, mieliśmy o Coenie, puszczałem Coena, tłumaczyliśmy teksty, wziąłem tych płyt kilka, bo też mam kolekcję Coena, ale potem osoby, które były, powiedziały, że w sumie one przyszły, one chciały tylko, żeby puścić jedną płytę i słuchać chciały. I troszeczkę mnie to zaskoczyło, bo ja starałem się puszczać z różnych płyt, pokazać różne okresy twórczości, a potem... Chciałeś zrobić wykład, a oni chcieli odsłuch. Nie, nam by wystarczyło, żebyś powiedział, że ta i ta płyta i oni mogą słuchać jednej płyty do końca albo 2 całych i po prostu bez mówienia. Trochę to mnie po prostu też ucieszyło, że po prostu teraz miałem z kolei taką, puszczałem płyty w takiej imprezy Dukielski Ryneczek Galicyjski, czyli w Dukli puszczałem przy Pałacu i tam też puszczałem taką klasykę i też po prostu było dużo osób, wszyscy słuchali i potem po prostu się cieszyli, że właśnie przypomniałem mi stare czasy, że ta muzyka cały czas w nich żyje. Bardzo sympatyczne, także udało, tam zostałem zaproszony przez właściciela właśnie takiego pubu w Dukli, który prosił, coś takiego puścił i cieszę się, że po prostu ta muzyka dociera, że ludzie słuchają. Bo, to jest miłe, nie? Że ten winyl wrócił do łask. Wrócił, tak. Zacząłem, że zawsze był. Była taka moda, kiedy się ludzie zachłysnęli kompaktami, sprzedawali winyle, ale ja cały czas nigdy nie sprzedawałem, zawsze je trzymałem. Uważałem, jako jeden z niewielu. Jako jeden z niewielu chyba. Jako jeden z niewielu uważam, że... Bo teraz jest tak z kompaktami, że robi się moda na kompakt. Wszystkie trzymam. Robi się moda na kompakt. Tak. Nawet z Wojtkiem rozmawialiśmy, że kompakty idą w górę, a jeszcze parę lat temu, jak wchodził streaming, każdy się kompaktów pozbywał. Tak. Nie wiem, ile mam, możemy na górze jeszcze zrobić. Zrobimy przebitkę, ale nie liczę płyt, ile mam, nie wiem, po prostu cieszy mnie, że mam, a to nie jest istotne, ile za jaką jak cenę. się odnosisz do sprzętu? Na czym słuchasz? Znaczy ja to słucham na wzmacniacz Hegla mam. Uważam, że to ten skandynawski uważam, że jest świetny. Gramofon mam po prostu, mam reggae, trójkę, tutaj niestety przykryty, a z kolei tego, tu jest reggae. Pilnuje Frank Zappa. Tak, musi pilnować. I tutaj i kolumny Proaki brytyjskie są, nie? Uważam, że na razie się spełnia to moje oczekiwania, także tutaj już więcej nic na razie nie zmieniam. A od czego zaczynałeś? Zaczynałem od polskiego sprzętu, poprzez te wszystkie przejścia takie, czyli zaczynałem, pierwszy mój gramofon to był Bambino 4 chyba i z magnetofonu był ZK-140, który jeszcze mam na górze w dobrej formie. Potem się zachłystałem Technicsem, to w zasadzie miałem cały zestaw mam, ale wywiozłem w góry na razie. Później byłem zauroczony Primare, Cambridge Audio jeszcze było w międzyczasie, Cambridge Audio i potem już poszło wszystko właśnie w Hegla, który gdzieś tam usłyszałem i uważam, że on spełnia. To jest kwestia, co oczekujemy. To wystarcza, także to taki sprzęt. Ale kable widzę, że masz. Kable są japońskie. Solidne kable masz. Czyli jednak jesteś z tej rodziny, kable muszą być dobre. Muszą być dobre, tak. Kable muszą być dobre. I to w zasadzie
Na razie wystarcza. Sprzęt się cieszy, jak może, bo idą te płyty na gramofon, także odtwarza. Płyty się cieszą, że mogą być na takim sprzęcie, także jest jakaś symbioza. Okej, to co, idziemy obejrzeć? Idziemy zobaczyć jeszcze górę. Dobra, to ja muszę tylko te płyty odłożyć. Tego zapy, bo on ciężki. No nie, no i też ważny dla Ciebie. Teraz już jest nie do zdobycia taki box Lynyrd Skynyrd. O, Rzadki, bardzo rzadki. No. lubisz. Tak, Lynyrd Skynyrd lubię, bo to gwiazda Southern Rocka mojego. I z południa, to po prostu musi być. Ale masz tych kompaktów. No i tam Cała ściana. Tak, cała ściana. No, także trochę jest. Pamiętasz wszystkie płyty, jakie masz? Czy Ci się już tak miesza, że dublety Miałem masz? poukładane, ale tutaj kiedyś wnuk wpadł mi poprzekładał, ale tu jest muzyka klasyczna, tu jest folkowa, tam jest polska, tu jest ten słynny, te boksy, polski blues, to chyba Tak. trzy takie boksiki wyszły, to też wszystko Tak, jest. z trójki. No, także wszystko. Ale masz teraz tak na przykład, że kupujesz jakąś płytę, przynosisz do domu i mówisz, nie no kurde, miałem to. Raz mi się zdarzyło. Tam Tak? czasami Czyli się dobrą pamięć masz, jak No, tylko raz. ale staram się, no czasami coś się z tego, nie? No, to taki z takich tych, no. O, widzę, Pearl Jam nawet. Tak, Pearl Jam. Kiedyś też tak na mnie tu jest Soundgarden, Pearl Jam, czyli taka. Czyli Seattle, tak, taki i ten grunge, grunge cały. Tak. No, to jest Screaming Trees tutaj gdzieś właśnie. A widziałeś u Wojtka te japońskie wydania Nirwany? O, widziałem. Ale jako Nirwanę przywiozłem ze Szwajcarii, też jakieś oryginalne miałem tutaj. No, ale to tak z takich, i tu jest tak troszeczkę właśnie, tu jest Pearl Jam, tu jest właśnie takiego troszeczkę z tego. O, tu jest oczywiście ten A jest jakiś gatunek muzyczny, którego nie masz w kolekcji? No chyba coś mi się znalazło, ale, tak? ale nie będę mówić, bo nie chcę nikogo obrazić, tak? Nie chcę kogoś obrazić, także trochę jest. Jest klasyka oczywiście, Chopin. Cała kolekcja tutaj, to jest wszystkie. Cała kolekcja tutaj jest, nie? O, i VHS nawet? No, VHS-y też słucham, ale... Masz czas, żeby to wszystko słuchać? No, czasami tak. Czasami tak. No, także trochę książki, które większość przeczytano, się prawie wszystkie kiedyś. Teraz trochę mniej czasu, ale gitara oczywiście, której nie gram, kiedyś wnuczka się uczyła, ale tylko została. Ale jest, możemy... Jak Frank Zappa. Tak, bo tak... no. Dobra. No to z takich... Zresztą, że to może tak jakoś, że my zginęło, bo to tak no... I oczywiście kolekcja, której uwielbiam filmów, to jest ten... Colombo oraz tu jeszcze moja kolekcja kiedyś, którego uwielbiam. Poirot. Jest po prostu. Spodziewałem się drużyny A. Tak? Link do profilu podam w opisie filmu. Ja Was proszę o subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Jest z nami też już Wojtek, bo już teraz powiedział, że się nie wstydzi. Na koniec mówi, przyjdę i się pokażę. Tak jest. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki i jak ktoś jest chętny też na pojawienie się na kanale, to zapraszam do kontaktu. Przyjedziemy, nagramy, porozmawiamy. Nie gryziemy, nie boli, nie? Nie, broń Boże, nie. Ja już się też przekonałem. No właśnie. Więc do następnego odcinka pozdrawiamy, cześć. I artystyczny nieład nikomu nie przeszkadza. Oczywiście, jest spoko. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.